the battle to them. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, już czas chyba nadszedł na to, żebym wam w końcu powiedział, gdzie migruję. Powiedział, gdzie postanowiłem migrować. Nie będę ukrywał, długo się na tym zastanawiałem, długo szukałem, dużo rozmawiałem z niektórymi graczami i był taki moment, że po prostu no, byłem pewny, że zmigruję do pewnego królestwa, które jest w takim topie. Były tam parę takich opcji. Między innymi nie wspominałem o 1903, no tylko tam kwestia tych farm mnie trochę, no niestety odrzuciła. Była opcja tam właśnie tego 3379, gdzie byłem no naprawdę pewny, że tam zmigruję. Tym bardziej, że tam miałem znajomych, tam też mnie wcześniej z królem pisałem i było wszystko ok, a potem wyszło jak wyszło. No ale okej, no czasem tak się też dzieje. No i w ostatnim czasie bardzo się zastanawiałem nad paroma królestwami, przede wszystkim nad 3092 i 3080, które no znacie, bo 3080 jest polskim królestwem, ale też mają bardzo dobrych zagranicznych graczy. No i długo się biłem, no bo 3092 to jest sądzące królestwo, które naprawdę no ma w planach duże rzeczy przyszłościowo, z tego co z nim rozmawiałem. Też mnie zaciekawiła ich cała rekrutacja i to jak podchodzili do całych spraw i to jest naprawdę królestwo 3092 się fajnie tam jakby tak prezentuje i stwierdziłem, że naprawdę będzie niezłe to KD, lecz no tu jedna rzecz, która zaważyła na tym, że wybrałem 3080, no bo już mogę powiedzieć ofem, że migruję do 3080, po prostu zaważyło to, że bałem się, że mogą nie być stabilni pod względem przyszłości, nie? Nie chciałem sytuacji, że na 3092, że wiecie, oni to mają to królestwo od jakichś tam 6-8 miesięcy z tego co wiem. Pokazali się bardzo fajnie na tych KVK, co grali dwóch i ja nie mówię, że nie. Jest tam paru Polaków, którzy bardzo chwalą to królestwo, teraz zresztą parę osób do nich migruje, którzy będą mieli gdzieś tam bardzo mocne konta, no i oni tam mogą mieć około 600 milionów KP, teraz mają chyba około 430, więc naprawdę tam się buduje bardzo mocne KD. Tylko no po prostu stwierdziłem, że jeżeli mam iść do królestwa takiego, które tak się rozwija i co chwilę mam coraz mocniejsze konta i znowu tam bym trafił gdzieś do jakiegoś wysokiego seedu A na KVK i grać znowu na takim poziomie, gdzie no stwierdziłem, że chyba troszeczkę trzeba sobie odpuścić i pograć po prostu na tym troszkę, powiedzmy, może to nie jest niższy poziom, po prostu tu bardziej mi podeszło po to, że chciałem zagrać gdzieś, gdzie będzie przede wszystkim stabilnie i nie będę myślał o migracji po jednym KVK albo po dwóch KVK i to było takim głównym wyznacznikiem i te królestwa, które mi też przyjęły, są w wysokich seedach A, też wiecie, musiałem się szykować na to, że wiadomo, tam będzie też wysoki spending, nie? I nie wiedziałem też, wiadomo, jak z surowcami, no i dwa, że niektórzy się zapisywali dużo wcześniej niż ja, mógłbym się zregenerować, no i w tym momencie, jeżeli ja bym przeszedł do jakiegoś królestwa, no to automatycznie akceptuję, wiecie, ich reguły pod względem KP, DKP i tak dalej, a jeżeli nie miałbym wystarczająco speedów, żeby wyrobić ich, tam jakby tak powiedzieć, jakieś tam statystyki, no to automatycznie byłbym gdzieś tam odstrzelony, nie? Byłbym gdzieś tam na boczek odłożony, albo miałbym problemy, a ja no, chcę pójść do KD, gdzie będę mógł się zregenerować, będę mógł zagrać w fajne KVK i przede wszystkim będę mógł coś dać im od siebie, a nie pójdę do KD, no i tak miałem właśnie wtedy, jak migrowałem do Tonego na 1.5.3.4 tutaj, gdzie jestem, że idę do królestwa, fajnie, jest ok, ale no 2 tygodnie przygotowania do KVK miałem, żeby mieć jakieś przyspieszenia po wyzerowaniu się na 2.7.3.2. No i widzicie, z Z5 walczyłem bardzo mocno, porobiłem fajne sobie KP i DKP, potem Z5 no to trochę zbiło się siły, ale już nie walczyło się tak bardzo w Openie. Na Kingslandach powalczyłem też na swoim, jak i na Geronimo koncie. Bardziej pilotowałem, można powiedzieć tak szczerze, Jero na PAS 7 czy też na Kingslandach, bo mi brakowało speed-upów, miałem surowce, nie miałem speed-upów, no i to był ten problem, nie? U mnie na KVK na tym 1.5.4, gdzie było tak dużo fajnych graczy.
No ale po prostu, no wiecie, no rada tam była na to przygotowana, bo to w sumie Tony i oni stwierdzili, że ściągniemy cię do nas, żebym nie szedł do 1.079, bo wtedy byłem już dogadany z 1.079, myślałem, że tam idę na 100% i koniec, bo mi się podobało, grali KVK z nami w kampie. No ale Tony mnie ściągnął z tego, że się znamy. Niestety w styczniu Tony przestał grać, więc po prostu musiałem zacząć myśleć o nowych KD. Dlatego wybrałem 3.080. Wiecie od dawna, że nagrywam z nimi też filmiki, nagrywam o nich, o ich wyczynach w KVK. Są na pewno stabilnym królestwem, Pretol tam zrobił naprawdę dobrą robotę, jest naprawdę tam ok, zresztą miałem przyjemność na ostatnim KVK tam pograć trochę, na jeden skąd, miło się pograło, były fajne walki. Wiadomo, że oni tam przez cały czas chcą mieć jeszcze większe walki. No, są tam ludzie, którzy mają aspiracje do tego, żeby naprawdę robić fajne kapeki, robić dobre rzeczy, tym bardziej, że tam fajnie się po prostu królestwo robi. Nawet The Ace, który gra na 1.960, jeżeli się interesujecie, no chwalił 3.080, więc no wiecie, no Adeis nie jest byle jaką osobą. Gość z Spenderem grał i grał tutaj, podobało mu się, no ale chciał mieć więcej walk, no bo wiecie, on to jest gość, który gra na Imperiach, więc on wie, czego oczekuje, żeby jego konto się też rozwijało i szło z DKP i KP do przodu, więc naprawdę rozumiem to, że on tam migrował, no ale w każdej chwili może też wrócić, nie? Więc ogólnie nawet taka rekomendacja jak The Ace'a robi 3.080 dużo, chociaż ja uważam, że czy rekomendacja byłaby The Ace'a, czy nie, oni po prostu samą swoją robotą, którą robią teraz w tym momencie na tym królestwie i na tym KVK, pokazują polskiej społeczności, że mamy w tym momencie no chyba najlepsze polskie królestwo, no bo 2658 już nie ma. A tak jak sobie dopasujemy żywotność królestwa, KP, DK, DEDy i tak dalej, no to oni wchodzą taki na największy plus. No i 3.080 będzie w Low Seedzie A prawdopodobnie, z tego co rozmawiałem z Pretolem, więc też możemy powalczyć na jakieś fajne KVK. Tym bardziej, że migracja tu się fajnie szykuje, mocna. Ja swoimi sobie farmami gdzieś za 2 dni będę tam migrował. Optimusem będę migrował gdzieś koło 27, bo mi się opłaca zostać, ponieważ dostaliśmy jeszcze jednego coina od wody. Stwierdzili, że nie chcą się z nami przepychać, jeżeli chodzi o wiecie, zbijanie fortów i robienie sededów, no bo wiedzieli, że tutaj jesteśmy dobrze zabezpieczeni. I stwierdzili, że dają nam tam parę rzeczy, parę nagród. No, fajnie, że tak podocenili. Ziemia została jakby tak najbardziej niedoceniona. Zresztą tu widzicie, że zabudowali forty ogniowi, żeby nie zdobyli tutaj mauzoleum, bo nie, tak to było mauzoleum? Przepraszam, salowego Hierona, zabudowali jednego, żeby oni jakby tak mieli nagrody, żeby tutaj ogień nie zdobył ich. Nie wiem jak to tam, wygląda to dziwnie, no ale ja widziałem mapkę, gdzie głównie nagrody dostaje ogień, woda i ziemia. Ogień, woda i wiatr bez ziemi. Więc może też to wiecie, było spowodowane tym, że koledzy z ziemi też tam trochę dali ciała. Znaczy głównie nie wszyscy, bo tam 2 królestwa walczyły bardzo fajnie, ale po prostu to 3-2, 3-6. Oni są w tym kampie. A naprawdę w Kingslandzie no jeden dzień walki, gdzie mają najlepsze konta w kampie, no słabo, nie? Moim zdaniem bardzo słabo. Gdyby oni byli aktywni, naprawdę mogliśmy zrobić tam wiele. Więc no cóż, no 3.080 będziecie u mnie widzieć na streamach, na filmikach, będziemy tam grasować, że tak powiem, powalczymy sobie, no i zobaczymy jak będzie to wyglądać. Samo to wiecie, KVK u nich, jeżeli będzie zapis, to albo 16 kwietnia, albo gdzieś tam około 28, więc zobaczymy co będziemy grać wtedy. Są tam jakieś 3-4 KVK, które wiem, że ekipa z 3.080 by chciała grać, więc na pewno wybiorą coś dobrego. Ja ogólnie z tego co wiem, co oni tam chcą zagrać, to są KVK też, które mi odpowiadają i o tym wam nieraz też tam mówiłem w swoich filmikach, więc się możecie domyśleć.
No i co? No i na koniec, jeżeli planujecie, tak, niektórzy pisaliście do mnie, że chcielibyście już wiedzieć, gdzie ja migruję, bo może by też tam zmigrowali, bo wiadomo, się dużo mówiło, do jakiej KD tam mniej więcej idę i też dużo kont fajnych miałoby szansę też tam się dostać, więc no jeżeli chcecie zagrać z 3080, złóżcie podanie, linka do migracji możemy wam podesłać. No i chłopaki ocenią, czy potrzebują was, czy nie. Oni się zajmują, tutaj będą zajmować rekrutacją na tą chwilę, oni tam działają z tym wszystkim, więc ja tam jakby tak powiedzieć nie mam wglądu, więc oni odpowiedzą, ale jeżeli masz dobre konto, albo już złożyłeś na przykład podanie i czekać na to, czy ja się zdecyduję na 3080, bo chyba wiem, że takie 2 osoby były, nie, czy tam 3, 3 chyba, no to już wiecie, co robić dalej, więc no co, 3080, nowy rozdział i mam nadzieję, że to będzie taki rozdział, gdzie no, potrwa dłużej, tym bardziej wiem na czym tu będę grał, z kim będę grał. No i też, że będę mógł sobie, wiecie, też pomalutku tam gdzieś ten drugi kanał związany FC26 gdzieś tam we wakacje pomału przygotować, tworzyć, coś tam robić i rozwinąć po prostu ten drugi kanał. No i też pograć, nie? No bo tam, wiecie, KVK, ale jak są okresy jałowe, szuka się innych gier, żeby popykać się. Nie jest tak. Więc słuchajcie, do zobaczyska, trzymajcie się. Dziękuję wam, że wspieracie kanał i przez cały czas się rozwijamy. Jak chcielibyście wesprzeć moją twórczość, to zapraszam na Patronite'a. Tam macie wszystko objaśnione, jak możecie mnie wesprzeć. Link zawsze jest w opisie. No i co? Trzymajcie się. No i jeszcze parę filmików na 1.5.4, a potem już 4.80. Do zobaczyska. Elo.